Witam serdecznie. Nazywam się Tomasz Karol-Wójcik. Po 30 latach emigracji wróciłem tymczasowo do Polski, starając się wybadać grunt pod potencjalny wielki powrót na łono kochanej ojczyzny. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka i spojrzenie długoletniego emigranta na dzisiejszą Polskę, zapraszam. W przeliczeniu 1:1 ceny jak na Manhattanie albo innym placu Pigalle, nie przymierzając, ale nawet w normalnym przeliczniku jak na ceny kawy, szczególnie w Starbucks w Północnej Ameryce, wszystko naprawdę drogie. Cappuccino, pokażę może. Pyszne, ale drogie. Nie wiem dokładnie, jak to jest w Europie Zachodniej, ale myślę, że polskie zakręcenie na punkcie kawy z ekspresu tak zwanego ciśnieniowego, jak się okazuje tutaj, przyszło właśnie stamtąd. Ja mogę się wypowiedzieć tylko z punktu widzenia człowieka, który od 30 lat mieszka w Ameryce Północnej, a Ameryka Północna, jeżeli ktoś nie wie, w ogóle stoi kawą. Kawa w Kanadzie i w USA jest niezwykle popularna, a przez to powszechnie dostępna i niezwykle tania. To właśnie po przyjeździe do Polski cena kawy sprzedawanej w polskich kawiarniach była i jest dla mnie największym do tej pory zaskoczeniem, jeżeli chodzi o ceny. Tak jak wszystkie inne produkty są w Polsce naprawdę tanie, czy w granicach rozsądku, tak kawa serwowana właśnie w takich przybytkach jak ten tutaj, czyli w cukierniach, w kawiarniach, nawet jak na polskie warunki, jest po prostu cholernie droga. Z kolei tania kawa w Północnej Ameryce jest tak tania, że aż moim zdaniem śmiesznie tania. Kubek normalnej kawy, w sensie amerykańskim, czyli kawy, która jest przefiltrowana przez filtr papierowy z takiego normalnego, zwykłego ekspresu kuchennego. Można już taką kawę kupić małą, nawet za $1, a już na pewno za $2. Także ma się to tak do polskiej rzeczywistości, jakby tutaj można było kupić kawę właśnie w takim przybytku jak ten za złotówkę lub 2. Proszę mi pokazać kawiarnię w Polsce, w której mogę kupić kawę za złotówkę albo za 2 złote. Od razu tam pójdę. I ja w każdym razie czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Dlatego puląc około 7 do 8 zł za małą kawę i wobec braku alternatywy do kawy serwowanej z ekspresu ciśnieniowego, zacząłem się zastanawiać nad tym polskim kuriozum. O co tu naprawdę chodzi? Najlepsza kawa w mieście. Przetestujemy. Kawa americano z ekspresu ciśnieniowego. Rozmawiałem z panią na ten temat i pani była doskonale zorientowana w temacie i właśnie powiedziała: mówi pan o kawie amerykańskiej, czyli wszyscy doskonale wiedzą, że w Ameryce jest kawa serwowana w takich właśnie przybytkach. Normalnie jest takie kawa, się nazywa dripping coffee, czyli z ekspresu kuchennego, tak mniej więcej, która jest filtrowana przez tam papierowy filtr. Także wszyscy wiedzą, pani nie wiedziała, dlaczego tej kawy się nie sprzedaje w takich przybytkach tutaj kawowych w Polsce. Na tym się skończyło. Także wszyscy wiedzą, że jest alternatywa do kawy ekspresowej, która jest bardzo powszechnie stosowana w innych częściach świata, a jednocześnie wszyscy z uporem serwują kawę z ekspresu ciśnieniowego. Oczywiście wytłumaczyła pani, jakie to jest nadrzędność kawy z ekspresu ciśnieniowego nad kawą taką właśnie przefiltrowaną przez filtr papierowy.
Oczywiście ta kawa jest 10 razy lepsza. Chodzi o to, że nie każdy codziennie, o każdej porze musi mieć ochotę na taką właśnie kawę i ochotę na wywalenie 10 do 15 złociszy, czy ile to tam kosztuje, żeby się właśnie napić takiej finezyjnej kawy. Nie chcę być tutaj zwolennikiem teorii spiskowych, ale mi się wydaje, że wygląda na to, że po prostu wygodniej jest właścicielom takiej kawiarni po prostu zżynać ludzi te 10-12 złociszów za w sumie, może zademonstruję tak, mały kubek kawy. Cała nadzieja w kawie. Jeżeli sprzedaje ją się za 10, 12, tam 15 złociszy za kubek, z pewnością jest nadzieja. A pan co robi, przepraszam? Także zostałem skonfrontowany przez obsługę sklepu One Minute, ale chciałem zauważyć, że właściciel sklepu One Minute powinien mi zapłacić w tym momencie pewne tantiemy w związku z reklamą jego biznesu, także ja sobie wypraszam jakieś uwagi tutaj, chociaż w sumie obyło się bez ekscesów, także it's all good. A może filozofia wszystkich biznesów serwujących kawę polega na tym, że jeżeli chcesz napić się zwykłej kawy ze zwykłego ekspresu kuchennego, jakiejś lury przefiltrowanej przez zwykły papierowy filtr, człowieku, zrób sobie taką kawę w domu i nie zawracaj nam gitary. Może. No tak, już musiałem spróbować tej taniej kawy. Tania, proszę bardzo, może tak. Kawa na warunki północamerykańskie średnich rozmiarów. Strasznie patrzę w rękę, szczerze powiedziawszy, bo nie mieli takich tych kołnierzyków, żeby tutaj, muszę ją postawić. Rydę, w każdym, okej. No w każdym razie okazało się, że kawa za 4 tam złocisze z groszami to jest tylko połowa tego, czyli kawa naprawdę super mała, mała. Plus za mleczko, co ciekawe, trzeba zapłacić dodatkową złotówkę, czyli wychodziło już 5,50. Reasumując, żeby to nie przedłużać, za moją kawę z mleczkiem większą, czyli średnią, na ich, prawda, tutaj standardy tego tutaj biznesiku, gdzie on tutaj jest, tu dużą, kawa kosztowała złociszy 7, także 6,90. Także nie, tanie nie jest, ale spróbujemy jeszcze żabkę. Już miałem się poddać, gdy trafiłem oto na przybytek Żabka Cafe i dziwo, kawa tutaj jest najtańsza w mieście. Może pokażę. Trzy złocisze za kawę latte, czyli idzie to wszystko w dobrym kierunku. Także jest nadzieja w kawie.